Partnerem odcinka jest marka Dielenda, producent mgiełki do twarzy z SPF 50, idealnej do ochrony przed słońcem. Partnerem wyprawy na Maltę jest serwis wakacje.pl. Moi drodzy, szanowni państwo, jestem na Malcie i nasze maltańskie opowieści chcę zacząć w miejscu niezwykle podniecającym dla każdego historyka wojskowości, historyka w ogóle, a też dla człowieka, który interesuje się tym, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy i na czym polega ciągłość naszej europejskiej cywilizacji. Owa zatoka i te mury, które się wokół niej wznoszą, były w roku 1565 świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń w historii chrześcijańskiego świata. Otóż mieliśmy wówczas dwie główne siły, czyli chrześcijańską zachodnią Europę, której i my byliśmy częścią, ale również rosnące w siłę Imperium Osmańskie. Imperium Osmańskie, które właśnie wtedy było doskonale rządzone przez Sulejmana Wspaniałego, który zamarzył o podboju Śródziemnomorza. I we wspomnianym 1565 roku właśnie tutaj wpłynęły osmańskie okręty, a na ich pokładzie blisko 40 000 żołnierzy. Valletta wówczas jeszcze nie istniała. Siedziba zakonu maltańskiego, miasto Birgu, było tam. Ono było strzeżone przez fort Świętego Anioła. Owa naturalna zatoka była jeszcze strzeżona przez fort Świętego Michała, stąd go nie widać. I te mury, które są najbliżej mnie, fort Świętego Elma, czyli Świętego Erasma. W tych fortyfikacjach broniło się niecałe 10 000 rycerzy wspomaganych przez ochotników i miejscową ludność, więc stosunek sił 4:1. I wiosną owego roku zaczęła się mordercza walka. Ów fort Świętego Elma padł, ale owe dwa broniły się dzielnie. To opóźniło napór Turków, mieli ogromne straty, a w końcu w sierpniu tegoż roku przypłynęła z Sycylii odsiecz. We wrześniu Turcy się wycofali. Ekspansja Turków w kierunku Śródziemnomorza została powstrzymana. Dzwony biły w całym chrześcijańskim świecie. I wtedy to rycerze maltańscy, joannici, postanowili, że przenoszą swoją stolicę z Birgu właśnie tutaj, że musi powstać miasto, twierdza, znane dzisiaj jako Valletta, stolica Malty. Wchodzimy do Valletty, ale zanim skupimy się na bramie, która do miasta prowadzi, chciałbym, byście zwrócili uwagę baczną na owe majestatyczne, wielkie i potężne mury obronne. No, joannici, nauczeni doświadczeniem i świadomi zagrożenia osmańskiego, postanowili wznieść tutaj nowoczesne miasto, a przy okazji twierdzę. Co mi to przypomina? No, przypomina mi to na przykład Korfu. No, ja wiem, Korfu to Wenecjanie, ale to również nigdy przez Turków osmańskich nie zdobyta twierdza nad Morzem Śródziemnym. Ale możemy też pójść tropami naszej historii, no bo ówczesny świat chrześcijański, ówczesna Europa w związku z zagrożeniem tureckim, no, opasywała się i broniła się. No i Korfu, Malta i Valletta, ale Chocim, Kamieniec Podolski, wschodnich rubieży chrześcijańskiego świata broniliśmy my, broniło państwo polsko-litewskie. Ale teraz już brama, która wcale nie jest stara. Mury stare, ale brama z roku 2014. Renzo Piano, włoski architekt. To jest główna brama miejska. Wchodzimy w Vallettę.
tym miejscu stała kiedyś opera z czasów brytyjskich. Ona została zbombardowana i potem to służyło jako parking, ale ten sam włoski architekt Renzo Piano przekształcił ów teren w teatr na świeżym powietrzu. No, świeże powietrze i pogoda tutejsza sprzyja możliwościom wystawiania rzeczy na zewnątrz niemal przez cały rok. Tutaj mamy nowoczesny gmach maltańskiego parlamentu. Na Malcie mamy system parlamentarno-gabinetowy. Ale jak wnikamy w Vallettę, w jej zabytkową przestrzeń, to od razu mózg łączy pewnego rodzaju doznania z kilku miejsc na świecie. No, jeśli patrzymy po frontonach tych wspaniałych kamieni, często pałaców, to widzimy coś bardzo podobnego do czegoś, co mamy we Włoszech czy też w Hiszpanii. Ale wystarczy skupić się tylko na parterach domostw, by zobaczyć z kolei klasyczny brytyjski styl, te witryny drewniane. Ten układ przestrzeni handlowych jest bardzo typowy dla miejsc, w których byli kiedyś Brytyjczycy. No i to się, moi drodzy, wszystko zgadza, gdyż to wprost wypływa z historii tego miejsca. Opowiem ją teraz w telegraficznym skrócie. No więc najpierw ludy, których pochodzenia nie znamy. Popem byli Fenicjanie, Kartagińczycy, Grecy, Rzymianie, Berberowie i Arabowie, Normanowie, potem Joannici, potem przez chwilę Napoleon, potem Brytyjczycy, a potem niepodległa Malta. Pięknie wam to opowiedziałem, a co najważniejsze, krótko. Rozsądny zwiedzający powinien co jakiś czas przycupnąć, a do tego przycupnięcia wybierać miejsca, w których siedząc również można zwiedzać i podziwiać. No i to jest właśnie jedno z takich miejsc, niezwykle ważne. Nie tylko dla Valletty, ale również dla całej Malty. No, gmach, który mam za sobą, to jest budynek postawiony jako archiwum Joannitów, archiwum zakonne, ale w tej chwili pełni rolę Narodowej Biblioteki. Architekt, który to zaprojektował, jeśli poszukamy danych o nim, to pojawi nam się Stefano Ittar, architekt włoski działający na Malcie. Ale jak w tym pogrzebiemy, to okaże się, że senior Stefano urodził się w Owruczu, na terenie dzisiejszej Ukrainy i był Polakiem z pochodzenia. No i to właśnie jest jego dzieło. Tutaj na tym skwerze mamy pomnik królowej Wiktorii, który również jest, zwłaszcza dłoń owej królowej, rzeczą ważną dla historii Malty. Jak się przyjrzymy owej dłoni, to widzimy, że ma dorobione dwa palce. W roku 1919 Maltańczycy, protestując przeciwko cenom mąki, a wówczas rządzili tu Anglicy, również w kwestii cen mąki, ucięli jej owe dwa kamienne palce. Bardzo symbolicznie, no bo jaka była przez stulecia najgroźniejsza brytyjska broń? Łuk, słynni brytyjscy łucznicy. I kiedy się pozbawi hipotetycznego łucznika owych dwóch palców, to on już nie może wtedy strzelać z łuku, więc rzecz symboliczna. Dwa palce dorobione. No i kolejna rzecz związana z bytnością tutaj Brytyjczyków. Miejsce, w którym siedzę. Caffè Cordina. Miejsce założone w roku 1837. Najstarsza na całej Malcie kawiarnia. Po drugiej stronie ulicy mamy budynek działający pod tym samym szyldem Cordina, budynek kasyna. Ale kasyna nie rozumianego jako sala do gry w ruletkę, czy pokera, czy bakarata, lecz klubu. Brytyjczycy robili sobie kluby tylko dla Brytyjczyków. Byłem na takowych, nie, na Zanzibarze, no w wielu miejscach, gdzie docierali, robili sobie takie kluby tylko dla Brytyjczyków. No i to się bardzo nie podobało Maltańczykom i założyli kasyno tylko dla Maltańczyków. Ono do dzisiaj działa i mogą tam wejść tylko Maltańczycy albo ktoś, kto zostanie wprowadzony przez członka klubu.
A żeby było jeszcze bardziej maltańsko, przed sobą mam kini, czyli miejscowy napój w kategorii soft drinków na bazie wyciągu z ziół i gorzkich pomarańczy. Bardzo to lubię. No i zważywszy na to wszystko, już bardziej maltańsko być nie może. Chodzimy już sobie chwilę po samej Valetcie, ale nie powiedziałem tak naprawdę jeszcze najważniejszej rzeczy. No, mówiliśmy o oblężeniu. Musicie wiedzieć, że wtedy tego miejsca, nie tylko w sensie tej przestrzeni, ale w ogóle całego tego miasta o nazwie Valletta nie było. Po owym zwycięstwie Joannici postanowili wznieść nowe miasto. Nowe miasto, które wznoszono od podstaw. Zatem wówczas było to najnowocześniejsze miasto Europy. XVI wiek i nie warstwy historyczne po kolei, które się na siebie nakładają, tylko właśnie w owym XVI wieku począteczek. Na skalę wszystko zaplanowane i wzniesione. I na cześć Jeana de la Valette, czyli owego wielkiego mistrza, który tak zwycięsko się zapisał w annałach nie tylko Joannitów, ale całej chrześcijańskiej Europy, owo miasto nazwano Vallettą. A co było najważniejszym wówczas punktem owego miasta? No właśnie to, czyli Pałac Wielkich Mistrzów. Oto zbrojownia świadcząca o niegdysiejszej militarnej potędze Joannitów. Joannici to pewnego rodzaju skrót, gdyż pełna nazwa zakonu to Zakon Szpitalny Świętego Jana Jerozolimskiego. Założono go w XI wieku, w czasie wypraw krzyżowych, właśnie w Jerozolimie, po jej zdobyciu. Początkowo ów zakon pełnił głównie funkcje szpitalnicze właśnie, ale potem stał się również zakonem rycerskim. Z Jerozolimy zakon przeniósł się na Rodos, ale Rodos zdobyli Turcy. No i zakon musiał szukać nowej siedziby i wówczas to Karol V Habsburg, cesarz, powiedział Joannitom: panowie, mam dla was fajne wyspy, Maltę i Gozo. Na co Joannici: no nie, no to kupa skał, no nie chcemy tutaj. Panowie, albo bierzecie, albo nie. No i wzięli. Był naturalny port, były dwa forty, widzieliśmy już je. No i potem kolejne oblężenie, tym razem zwycięskie, i zaczęto budować Vallettę. Joannici siedzieli tutaj jako władza zwierzchnia do czasów napoleońskich. Napoleon był tu kilka dni tylko, Francuzi prawie 2 lata, no i runęła władza zakonna. Po Francuzach przyszli ci, którzy pokonali Napoleona, czyli Brytyjczycy. I wówczas to ów pałac przestał być siedzibą wielkich mistrzów. Stał się pałacem brytyjskiego gubernatora. Ale zbrojownia jest i jest to chyba najwspanialsza zbrojownia, jaką w życiu widziałem. Jak miałem lat naście, to kreśliłem sobie właśnie takowe zbroje i takowe hełmy niezwykle namiętnie. No, to jest bardzo porządna rzecz. Biżuteryjna, powiedziałbym. Ciągłość władzy, moi drodzy. W owym budynku mamy od czasów Joannitów przekrój całej maltańskiej władzy, tej historycznej i tej współczesnej. No bo mamy portrety wielkich zakonnych mistrzów. Mówiliśmy, że była to siedziba brytyjskich gubernatorów, ale ów budynek jest również, jego fragment, siedzibą, jedną z siedzib prezydentów Republiki Malty. Jesteśmy właśnie w sali Republiki. Tam byli wielcy mistrzowie, a tutaj portrety prezydentów niepodległej Malty. Sprawę obiadu przemyśleliśmy bardzo dokładnie. Otóż oddaliliśmy się nieco
od ludzkiego zgiełku, chociaż jesteśmy dalej w Valetcie. I są tu miejsca, które działają od kilkuset lat. I to jest właśnie jedno z takich miejsc. Kiedyś było piekarnią i nawet nazwa wskazuje na dawne funkcje. Nenu the Artisan Baker, czyli Nenu rzemieślniczy piekarz. Ale wbrew nazwie nie jest to piekarnia w rzeczy samej, lecz restauracja. Ale co najważniejsze w tej układance, piec, stary piec do wypieku chleba dalej w środku działa. Mamy piękny przekrój miejscowych dań. Fenek to po maltańsku królik i o króliku jeszcze będzie nieraz mowa. No i on jest tutaj również reprezentowany. Raviul, czyli ravioli, nadziewane mięsem między innymi nim z długo bardzo duszonego królika. To jest miecznik, pesce spada. Miecznik jest tu, tak jak i na Sycylii, niezwykle popularną rybą. Ale skoro jesteśmy w miejscu o konotacji piekarniczej, no to zamówiliśmy 3 osoby coś, co można śmiało nazwać maltańską pizzą. Tutejsze ciasto, które służy nie tylko do robienia chleba, również do takowych kompozycji. Zobaczcie, to jest coś, o co poprosiłem ja. Czyli mamy ziemniaki, mamy ser i mamy szarpaną wieprzowinę. Ale ciasto jest najważniejsze, to jest pieczone w piecu chlebowym i naprawdę znana rzecz, na całej wyspie są z tego niezwykle dumni. Chrupiące, świetne. Musimy wrócić do królika. To jest mianowicie ten sam placek, on się nazywa wtira, tak się nazywa owo ciasto chlebowe, tylko mamy tutaj zamiast wieprzowiny królika właśnie. No i to jest arcymaltańskie. Czy to jest dobre? Tak, to jest dobre. Czy ja to jadłem podczas mojej wcześniejszej wizyty na Malcie? Nie. Jaki stąd wniosek, że trzeba powtarzać wyjazdy i trzeba zgłębiać. Człowiek się całe życie uczy. Co za banał. Ale tak jest. Dobra, za duży kawałek. Mamusia by na mnie krzyczała. Mniejszy. Wtira. Kącik partnerski. A teraz słów kilka o partnerach naszego kanału. Partnerem tego odcinka jest marka Bielenda, producent takiej oto mgiełki ochronnej z SPF 50 z serii Bielenda Recharge. To wymarzony produkt dla osób aktywnie spędzających czas, wakacyjnie spędzających czas, gdyż jest to niezwykle poręczna forma, którą można aplikować bez brudzenia sobie rąk. Doskonała zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. A w wypadku kobiet nie bez znaczenia jest fakt, że można ją aplikować również na makijaż. Kosmetyk zawiera sok z pomarańczy oraz bioaktywną, czyli pełną witamin i minerałów wodę z mandarynki. Pachnie cytrusowo i bardzo przyjemnie orzeźwia. Dostępna w dobrych drogeriach oraz na stronie bielenda.com. Z kodem Makłowicz35 otrzymają Państwo 35% zniżki na wszystkie kosmetyki z linii. Partnerem naszego wyjazdu na Maltę jest serwis wakacje.pl. W zrzeszonym serwisie znajdziecie mnóstwo kierunków do Waszych wymarzonych podróży niemal na całym świecie, ale oczywiście wśród tychże jest również to miejsce, Malta. Kierunek turystyczny niezwykle ostatnimi czasy wśród Polaków popularny. Możecie tutaj przyjechać, by po prostu leniwie siedzieć w hotelu all inclusive nad brzegiem Morza Śródziemnego, a możecie również znaleźć bardziej butikowe hotele i zwiedzić nie tylko Maltę, wyspę, ale również Gozo, czyli drugą wyspę, która wchodzi w skład kraju o nazwie Malta. Dzięki aplikacji wakacje.pl w swoim telefonie
przejrzycie setki ofert i znajdziecie taką, która Wam najbardziej odpowiada. Koniec kącika partnerskiego. Trzeba naprawdę mieć ogromne szczęście, albo i coś więcej, coś, co Arabowie określają mianem baraka, coś, co podobno miał generał Franco, gdy wychodził z wszelakich opresji. No bo wyobraźcie sobie tylko fakt następujący. Jesteśmy na wyspie, która cieszy się ponad 300 słonecznymi dniami w roku, a pada tutaj kilka razy do roku. No i co się stało przed chwilą? Właśnie spadł deszczyk. Przyszły chmury, z pewnością zaliczą do annałów najohydniejszych dni na Malcie. Ale już nie pada. Jak na zimę temperatura całkiem dobra, więc na hotelowym naszym balkonie danie, które nazywa się kapunapa. Jest ono z repertuaru kuchni lokalnej, ale również znane jest każdemu, kto był na Sycylii. Podstawa. No, zacznijmy od tego, czyli od bakłażanów. Piękny miejscowy bakłażan i te bakłażany trzeba, a w zasadzie bakłażana, bo jeden wystarczy, trzeba przygotować zawczasu. Trzeba mianowicie pokroić na razie tylko w ten sposób, nasolić i odstawić. Można odstawić bakłażany do osolonej wody i wtedy w osolonej wodzie trzeba je trzymać godzinkę minimum, a można po prostu bezpośrednio je pokryć solą i wówczas wystarczy 20 minut. Tutaj je solę, odkładam do miseczki i czekam. Jeszcze jedna rzecz będzie wymagała wcześniejszego przygotowania. To są kapary. Kapary solone, one u nas bardzo rzadko występują, bo najczęściej sprzedawane są u nas kapary marynowane. One również będą musiały być wypłukane, ale to za chwilę. Na razie stawiamy tu bakłażany pokrojone, solimy i cierpliwie czekamy. Niezwykle ważne jest porządne odciśnięcie bakłażanów, czyli ręcznik papierowy, deska i w ten sposób je odciskamy. Tutaj już mamy odciśnięte. Zobaczcie, one dzięki temu zmniejszają swoją objętość. Ta woda wypływa ze środka i będą się lepiej smażyć i będą mniej piły tłuszcz. I teraz, to nie są ostateczne formy. Trzeba teraz to wszystko, dobra, najpierw trzeba tutaj rozgrzać oliwę. Ile by się oliwy nie wlało, to tyle w zasadzie bakłażany tej oliwy zjedzą, więc jej niespecjalnie dużo. Chodzi tylko o to, by one się zrumieniły. Tu jeszcze potem będzie ekstra porcja oliwy, bo to jest dopiero sam początek, to jest wstępna obróbka, więc tutaj się dzieje, a ja teraz, dobra, trochę zmniejszę. To jest bardzo porządny sprzęt. Kroimy to, no powiedzmy, widzicie, w taką kosteczkę. I tak robimy z całością odciśniętych bakłażanów. To, że on zmienił kolor, to, że tutaj są pestki, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. One najpierw muszą być obsmażone, a potem i tak przejdą smakiem wszystkich dodatków, ale to jeszcze chwilka. Najpierw krojenie, a potem smażenie. Sprawdźmy, jest ok. Bakłażany lekko zrumienione, już są miękkie, nawet tak dużo nie wypiły, bo tutaj cały czas mamy jeszcze oliwę, zdejmujemy i odkładamy. One będą za chwilę dodawane do sosu. O, widzicie, jest tu jeszcze oliwa. Niech sobie będzie, gdyż na patelni będziemy robić kolejne rzeczy. Czyli dolewamy jeszcze nieco oliwy, i teraz seler naciowy. Seler naciowy pokrojony w kosteczkę. W pierwotnym przepisie trzeba ów seler najpierw nieco zblanszować w wodzie, a potem wrzucić na chwilę, ale można ominąć owo blanszowanie w wodzie, bo wystarczy po prostu dłużej ten seler dusić. Razem z natką 2 gałązki selera naciowego. Niech sobie tutaj
delikatnie w oliwie dochodzą. Seler jeszcze jest jędrny, ale już nie jest całkiem twardy. I teraz, właśnie teraz dodaję cebulę. Gdybym zblanszował ów seler w wodzie, to najpierw byłaby cebula, a potem seler, ale zamieniliśmy kolejność i cebula pokrojona w pół plasterki, 2-3 ząbki czosnku, jak chcecie, trochę jeszcze oliwy i coś, czego nie ma w maltańskim przepisie, natomiast w sycylijskim czasami jest, czasami nie ma, ale coś, co ja bardzo lubię i uważam, że będzie świetnym balansem smakowym, bo rzecz na końcu będzie kwaśno-słodka. Ale żeby wydobyć pełnię smaków, to mam tu trochę peperoncini w młynku. Trochę, to nie ma być bardzo pikantne. Chodzi o to, by owa delikatna ostrość była takim kontrapunkcikiem. I teraz to dusimy w oliwie i baczymy, żeby się nie zrumieniło. To ma być wiotkie, ma być uduszone, ale nie ma zmienić kolorów. Sytuacja wygląda lepiej niż dobrze. Mówię rzecz jasna o sytuacji na tej patelni. Cebula jest wiotka, nic się nie przypaliło i to jeszcze będzie razem duszone przez ładnych paręnaście minut. Zatem zmięknie. Dodajemy większość składników, czyli bakłażany. Widzicie, tutaj jednak trochę tej oliwy jest. Bardzo dobrze. Kapary. En passant, czyli w międzyczasie, wypłukałem je. Nie mają soli. Dlaczego takowe są lepsze niż te z zalewy? No bo zalewa jest kwaśna, więc ta zalewa zmienia smak kaparów. Tutaj jak się soli człowiek pozbędzie, to te kapary mają swój przyrodzony smak. Więcej go mają w każdym razie. Oliwki, czarne oliwki. Konieczna rzecz w kapunacie i kaponacie. Mówię teraz o Malcie i o Sycylii. Z pestkami. Dlaczego? Ponieważ oliwki z pestkami są smaczniejsze. Oliwki bez pestek i zalewa wchodzi do środka i wypłukuje smak. Takie są po prostu lepsze, tylko trzeba uważać na pestki. Oliwki w środku. No i pomidory. Pomidory, albo normalne pomidory, albo właśnie takie, czyli pomidorki małe z zalewy. Takie małe, można bez problemu i u nas kupić, puszeczki z tym. No one są po prostu kondensatem pomidorowego smaku. I teraz to mieszamy, zmniejszamy pod tym ogień. Żeby zmniejszyć ogień, muszę usiąść i pozwalamy się temu dusić przez kwadransik. Ostatni etap duszenia winien dokonać się pod pokrywką, żeby to wszystko się połączyło. Nie podlewałem tego wodą, pomidory puściły sok, wszystko puściło sok, wszystko się połączyło, ale jest gęste. Jest, myślę, wyśmienite, ale jeszcze nie jest kompletne, gdyż zarówno maltańska kapunata, jak kaponata sycylijska jest słodko-kwaśna. Skoro słodko-kwaśna, to najpierw cukier i tego cukru naprawdę sporo i teraz ocet. Jaki ocet? No ocet winny. Ja tutaj wziąłem jeden z najlepszych możliwych, co prawda nie jest ani maltański, ani sycylijski, jest to ocet hiszpański z sherry, ocet z Jerez, ale porządny ocet winny. Czerwony czy biały, to nie ma większego znaczenia. No i jeszcze troszeczkę pieprzu. Troszeczkę pieprzu, cukier się rozpuści, smaki się połączą. Opla. I teraz tylko sprawdźmy, jak to smakuje. Jeszcze trochę octu. Jest słodkie. Ten ocet jest bardzo mało kwaśny, jak na kwasowość, którą potrafi mieć ocet. I teraz tak. Teraz to wyłączamy i niech to chwilę wystygnie. To jest do jedzenia na letnio albo też na zimno. Będzie letnie. Niech chwilę ostygnie. Tutaj już czeka
Wspaniały maltański codzienny chleb, doskonały. Jest na szczęście taki w hotelu. To jest taka ulga, bo normalnie w hotelach, wiecie, są te wypieki z mrożonek, bułki te same na całym świecie, a tutaj taki chleb. Za chwilkę będziemy jedli. Na samym końcu, już wydając danie, obkładamy całość liśćmi świeżej bazylii. Bez problemu do dostania przez cały rok u nas. Zresztą wszystko jest do dostania u nas przez cały rok. Te pomidorki sexy koktajlowe są w puszkach w zalewie. I do tego dobry chleb. I to jest właśnie caponata. To jest właśnie caponata. Pamiętajcie, oliwki z pestką. Będę pluł. Konkatedra pod wezwaniem świętego Jana. Oszałamiający barok. Czym jest konkatedra? Króciutko. Jeśli jedna diecezja ma więcej niż jedną świątynię o statusie katedry, to wówczas decyduje się, która z tych świątyń jest katedrą, a cała reszta to konkatedry. Tutaj poza tym pięknym barokiem mamy też ilustrację historii zakonu. Otóż w XV wieku zakon podzielono na coś, co po polsku nazywa się językami. Ale to jest określenie nieprecyzyjne. Chodzi o grupy terytorialne, skąd pochodziło rycerstwo. No, więc byli Francuzi i Hiszpanie byli w jednej grupie, natomiast Germanie, Polacy i Skandynawowie byli w jednej grupie. I tam mamy właśnie kaplicę tegoż oddziału rycerstwa, które mówiło po niemiecku, szwedzku i polsku. Widzicie? Jest herb austriacki i dwugłowy habsburski orzeł. Cudownie to wszystko jest zrobione, ale owa świątynia ma kawałek stąd, w innej części dwie absolutne perełki, skarby ogólnoświatowe. Chlubą świątyni, ale również chlubą całej wyspy, ba, chlubą całej ludzkości jest to oto dzieło. Dzieło Caravaggia przedstawiające ścięcie Jana Chrzciciela. To bardzo ciekawa historia. Ów obraz został namalowany przez Caravaggia właśnie tu, na Malcie. Caravaggio był ścigany we Włoszech, był posądzany o spowodowanie śmierci, w trakcie gry towarzyskiej, ale jednak przyczynił się do śmierci przyjaciela i musiał uciekać. Ówczesny wielki mistrz Joannitów, Winicourt, miał koneksje papieskie, jak to wielki mistrz, a był wielkim admiratorem twórczości Caravaggia i ściągnął go na Maltę. Kochał ów światłocień, który ludzie kochają w dalszym ciągu. Francis Ford Coppola, jeśli pamiętacie wprowadzającą scenę Ojca Chrzestnego z pierwszej części, mamy właśnie owo charakterystyczne, ciemne wnętrze i ledwo widoczne postaci w środku. Producenci mówili, co to jest, nic nie będzie widać, przecież skandal. A Coppola mówił, Caravaggio, drodzy panowie, Caravaggio. I teraz przyjrzyjcie się temu obrazowi i włączcie sobie Ojca Chrzestnego. To wszystko wypływa właśnie z twórczości tego oto geniusza. Wspaniałe dzieło podpisane przez Caravaggia, co się wcale tak często nie zdarza. Jeszcze jedno dzieło Caravaggia, Święty Hieronim Piszący. Tylko 2 jego dzieła zostały na Malcie. To niepodpisane. A propos ścięcia Jana Chrzciciela, ów obraz wyjątkowo jest podpisany, ale nie jest podpisany mianem Caravaggio. Caravaggio to pseudonim artysty. On urodził się w wiosce o tej nazwie, a na imię miał Michał Anioł. Nazwisko Merisi, ale Michał Anioł. Nie chciał być kojarzony z innym Michałem Aniołem, już wówczas artystą znanym na całym świecie. Stąd pseudonim Caravaggio. Tylko 2 obrazy, które zostały na Malcie, oba w tym samym kościele.
Skoro mrok spowił niebo nad wyspą, a Valletta rozświetliła się nocną iluminacją, to czas, by skierować swe kroki w stronę miejsca kolacyjnego. Tutaj nie chodzi tylko o naturalne potrzeby organizmu. Chodzi również o to, że na Malcie, podobnie jak we Włoszech czy też we Francji, dobre lokale są otwierane w porze obiadowej, potem zamykane i potem znowu otwierane w porze kolacyjnej. Oczywiście są miejsca otwarte non-stop, ale to są głównie miejsca turystyczne. A przecież znacie mnie. Raczej chcemy pokazywać miejsca dla wtajemniczonych. I właśnie do takowego zmierzamy. Znam dwie osoby, które doskonale znają się na maltańskiej gastronomii. Jedną znam bardzo dobrze, bo jest z Krakowa, ksiądz Andrzej Augustyński, szef Stowarzyszenia Siemacha, wspaniałego zresztą. On bardzo często bywa na Malcie. Drugą znam słabiej, ale miałem przyjemność z nią rozmawiać w Strasburgu. To pani Roberta Metsola, Maltanka. Ksiądz Andrzej mówił mi o tym miejscu, a do pani Roberty, do Madame Président, wysłaliśmy list przed przyjazdem tutaj. Ona również przysłała nam rekomendacje. I w obu rekomendacjach ten adres był zaznaczony z wykrzyknikami. To się nazywa Rubino. I to jest miejsce, którego podobno tutaj nie wolno przegapić. Przepiękne, staroświeckie, wręcz urocze miejsce, pełne ludzi. Siedzimy w kąciku, ale w doskonale wybranym kąciku, gdyż siedzimy przy menu. Menu jest tutaj wypisane na tablicy kredą. No i cudowne pozycje. Oczywiście wiele z nich przywodzi nam na myśl Sycylię czy też Sardynię, no ale jesteśmy na Malcie, jesteśmy w Śródziemnomorzu. Zastanawiałem się, co zjeść. No na przykład, zobaczcie, orecchiette z maltańską kiełbasą i z ndują. Nduja to kalabryjska, bardzo pikantna kiełbasa. Podobno bardzo słynna jest tutejsza ośmiornica, najpierw gotowana, a potem wędzona. Mamy tutaj spaghetti z botargą, czyli z ikrą cefala, prasowaną, suszoną, soloną, ścieraną do makaronów. To jest specjalność zwłaszcza z Sardynii. No ale mamy też dania główne. No i zobaczcie, fenek mokry, czyli tutejszy królik. Królik, który tutaj duszony jest w Porto razem z miodem i dużą ilością tymianku. Ślązacy byliby zachwyceni, bo Ślązacy króliki lubią. To jest chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie stale jada się króliki, a tutejszy królik to jest po prostu obowiązek. To jest ryba. To jest to danie. Gurbel al cartoccio. Cartoccio to jest pergamin, w którym się różne rzeczy piecze. W tym wypadku mamy rybę, która po polsku nazywa się kulbin, filet z tej ryby. Dużo oliwy, pietruszka, czosnek, pomidorki. To wszystko zawinięte, włożone do pieca i po 20 minutach gotowe. Sok z cytryny, super rzecz. Jestem przejedzony, szczerze mówiąc. Ów maltański chleb, pizza, to było coś niezwykle porządnego, więc wszedłem w danie niezwykle dietetyczne. Mianowicie Sibas involtini. Involtini to są rolatki, rodzaj zrazów. Na Sycylii robi się je z pesce spada, czyli z miecznika. Tutaj mamy sibasa, czyli okonia morskiego. Więc filet z ryby, w środku mamy orzeszki piniowe, mamy trochę bułki tartej, mamy trochę czosnku, pietruszki, mamy pomidorki, oliwę oraz dużo cytryny. I teraz to powinno być soczyste, nieprzepieczone. Jest świetne. Do tego sałatka z pomarańczy i kopru włoskiego, z fenkułu. Czy można zjeść dietetycznie i doskonale? Można. To jest dowód na to. A teraz już muszę kończyć, gdyż fenek stygnie, wszystko stygnie, wino się ociepla, a jest to maltański białas. Moi drodzy, warto kierować się
rekomendacjami ludzi bywałych i znających się na tym, o czym mówią. Świetne miejsce.